Gęsi gęgają, czy jakieś inne to są ptaki, a my dalej robimy swoje. Witam wszystkich widzów mojego kanału. Nad moim domem przelatują od kilku dni stada ptaków w kluczach i mocno wydają odgłosy. Naprawdę tu jest jeszcze małe stado, ale potrafią wielgachne stada przelatywać. A co się dzieje na mojej hodowli? Ostatnio u jednej z samiceczek zauważyłem, że niestety coś dziwnie kuleje na nóżkę. Złapałem ją. To jest samiczka, która miała operację, miała takiego wrzoda, guza tutaj koło oka, a teraz wyskoczył jej taki dziwny guz na nodze, taki wrzód śmierdzący. Zaczęło to krwawić. Jest to strasznie brzydkie tutaj na skórze w ogóle. Rośnie to, sączy się. Po prostu jest to okropne. O pomoc zwróciłem się do Tomka Klimczaka i podał mi antybiotyk na to, żeby to trochę przeleczyć. O, to krwawi w ogóle. To pęka, krwawi. Jakby spod skóry wypada, kolejne fragmenty jakby wypadają. No i tutaj poprosiłem o pomoc Tomka. Po konsultacji z Tomkiem i po podaniu przez tydzień antybiotyku troszeczkę się poprawiło samiczce, zaczęła stawać na nogę i zaczęło się to robić lepsze. Okazuje się, że potem po rozmowie z Tomkiem samiczka ma nowotwora, raka po prostu raka. Było to zakażone bakteriami, więc antybiotyk na chwilę pomógł. Niestety później znaczyło się to po poprawie gołąbkowi. Po tym antybiotyku widocznie to zakażenie bakteryjne minęło, no jednak rak jest rakiem po prostu. Gołębie też mają nowotwory, też mogą mieć nowotwór i akurat na mnie trafiło, że mój gołąbek dostał nowotwór i niestety po chwilowej poprawie gołąbek potem dałem do klatki. Tomek stwierdził, że nie ma ratunku, ale zdążył paść. Także po chwilowej poprawie zaczął się znacznie pogarszać. Tomek powiedział, że trzeba go usunąć, ale już nie zdążyłem, bo sam padł. Te co biegną jeść, to na pewno apetyt mają dobry. Im zdrowie dopisuje. A te co po prostu nie chcą jeść, no to coś ich męczy. No i te co męczy, to przeniosę do piwnicy. Trzeba poobserwować, popatrzeć, które gdzieś tam się obijają, które jak się złapie będą bez ziarenek, no to te po szczepieniu po prostu w piwnicy też jest ciepło i mniej będą chudły, energię traciły, bo nie będą potrzebowały tyle na ogrzanie swojego organizmu. Także kilka sztuk jednak jest pokręconych po szczepieniu. No i niestety tutaj te gołąbki, które po szczepieniu są takie skrzywione, one jakby stoją na baczność. Niestety je męczy ta szczepionka. Najłatwiej to poznać, jak wszystkie pozostałe karmię, a te, które są nie do końca fajnie przyjęły szczepionkę, to po prostu nie są nakarmione. To mam taką klatkę, więc tu dam wodę, tu dam karmę. Do jednej klateczki dam samczyki, do drugiej klateczki dam samiczki. No i będą siedziały w piwnicy z stałym dostępem karmy i wody, a w ciepłym, żeby mniej energii zużywały i powinny się opamiętać. Dodatkowo dostaną tabletkę, nie całą, na kawałki ją łamię. To jest też przeciwbólowo, działa przeciwzapalnie, żeby je wspomagało.
Tak to wygląda. Idę przejrzeć kolejne statko. No a tu doniosłem samiczki, tak się kręciły po ziemi. Tak już to nosiłem w klatce. Na noc je nosiłem tutaj. W dzień zabierałem do gołębnika, ale mi się znudziło tak z nimi biegać. Więc po prostu tu będą miały karmę, wodę i już nie będę z nimi latał. Tu przygotuję jeszcze tabletkę. Każdy dostanie po kawałeczku tabletki. Duży kawałek na pół przykroję i dostaną. Obserwuję na 5., 6. dzień. Dzisiaj jest, wczoraj był 5., dzisiaj 6. dzień od szczepienia. Mam w celi, patrzę co tam siedzi. A niestety to nie wybiera, że słabszych gołębi czy też słabszych lotników, tylko po prostu często te dobre gołębie też przygina, więc to nie jest fajne. Że na razie porówno samic i porówno samcy, 3 samce, 3 samice będą siedziały w klatce. O, tutaj gołąbki po szczepieniu, woda, karma. Zaraz złapię do ręki, czy mają podziobane samczyki. Oj, biedaczki, biedaczki. Samiczki chyba jakby lepsze trochę widzę. No zobaczymy, jak długo tu będą musiały siedzieć. To już nie pierwszy raz, jak mi się tak zdarzyło po szczepieniu, że muszę gołąbki trzymać w cieple. Po prostu łagodniej to przechodzą. Idziemy do gołębnika zobaczyć, czy reszta jest ok. To jest karma, jakiej używam. Ułożona w palecie. To jest 914 akurat. To jest też 2. Akurat 2, bo biorę po kolei 2, 3 lotowa plus long distance. Się wysypało trochę, tym są karmione gołębie. To jest long distance. Sierwolek rozwalił. A do wody teraz po szczepieniu trochę im podałem toliaminu dla wzmocnienia tym gołębiom. I tyle, to wszystko co dostają. Tą karmę i wodę. Teraz przy szczepieniu to troszkę toliaminu. I to wszystko. To wygląda, że o tu mają cały czas karmę dostępną, ale jak wezmę to coś lepszego, to momentalnie wody też nie ma i wody trzeba podać, to momentalnie idą gołąbki jeść. Jest teraz mniej wilgoci, tak bardziej sucho jest. Tutaj stary sztol. Też są tam kolejny. I one wtedy wcinają. Tu są samce rozpłodowe. Czerwony. Tam połowy. No, to samo w tym przedziale. Tu mają karmę dostępną. Tu jeszcze woda została. A jak dostaną jedzonko, to oczywiście do jedzonka idą. Tu akurat woda jest jeszcze. O, ten szymel, syn szaleńca.
O i samiczki rozpłodowe. Samiczki rozpłodowe. Woda jeszcze jest. Też dostaną jedzonko. Rozpłód był wcześniej szczepiony, więc akurat rozpłód nie cierpi na problemy poszczepienne. Więcej gołębi z problemami nie widzę, bo ta reszta idzie ochoczo do jedzonka. Czyli wychodziłoby na 200 zaszczepionych gołębi. Po 200 szczepiłem mykosalmowirem. 6 sztuk ma problemy, czyli 3%. 6 sztuk ma problemy na 200 zaszczepionych.